Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczkę grudnia. Kosmetyczka miesiąca to jest taki projekt, w którym wybieram sobie kosmetyki do makijażu i pielęgnacji, których używam w danym miesiącu. Dzisiaj zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, co działo się w listopadzie i przejdziemy szybciutko do grudnia, a w grudniu bardzo dużo nowości, więc zaczynajmy. Zacznijmy sobie od pielęgnacji, ponieważ tutaj nie będzie aż tak wielu zmian jak w kosmetykach do makijażu. Zaczynamy emulsją dermatologiczną z Basic Lab, którą myję twarz i czasami również robię nią demakijaż i tak jak mówiłam Wam w ostatnim odcinku, że mam drugie opakowanie, już końcówkę i to jest trzecie nowe, to tego drugiego jeszcze nie zużyłam, jest całkiem wydajne, więc tutaj jest trzecie świeże opakowanie i czekam aż zużyję tamte drugie. Tak jak przewidywałam, zużyłam ten krem, jest to krem aktywnie rewitalizujący z serii Aminis z Basic Lab, to jest krem na dzień i faktycznie zużyłam go, tak jak mówiłam, bardzo przyjemny, nawilżający, ale to nie jest mój ulubiony krem, bo mogłam w końcu sobie przejść do tego mojego ukochanego, wrócić do tego ceramidowego o lekkiej konsystencji. Uważam, że jest to idealny krem na ten sezon, taki grzewczy, gdzie mamy mocniej przesuszoną skórę, gdzie ona jest mocniej podrażniona, gdzie wiecie, przeziębiamy się i ta skóra się wysusza. Ja teraz miałam, zresztą słychać, przeziębiona byłam, więc też dmuchałam nos i te podrażnienie, wiecie, na tym nosie, to po prostu tragedia. Więc na taki sezon właśnie jest to idealny krem, a szczególnie jeżeli używa się jakichś kwasów, retinoidów, tak jak ja, to jest bardzo przyjemny. Z tej samej serii serum, takie regenerujące struktury skóry, też z ceramidami, bardzo fajne, mega przyjemne, szybko się wchłania. Nawet jeżeli wezmę sobie, wiecie, 2-3 pompki tego serum, bo czasami lubię sobie tak nawalić, żeby taką ulgę po prostu poczuć, to też się bardzo fajnie wchłania. No i przy retinoidach rewelacja. No i a propos tych retinoidów, no to wciąż używam tego serum, jest to serum z Basic Lab, korygujące z retinalem 0,07%. I ja powinnam go używać już co drugi dzień, ale czasami zapominam, więc tak go używam raz co trzeci dzień, raz co drugi dzień, ale powiem Wam szczerze, że jestem na tyle zadowolona z efektów, że nie czuję potrzeby jeszcze zwiększania częstotliwości używania tego serum, więc no, na razie jest ok, na razie po prostu jak pamiętam, tak nakładam. Mój ukochany krem pod oczy, zobaczcie jak niewiele już go zostało, ale to też dlatego, że odkryłam nową funkcję tego kremu, ponieważ jest to krem maska, który możemy nakładać na powieki, pod oczy, możemy nałożyć grubszą warstwę jakby w formie takiej maski, a właśnie jak byłam przeziębiona i dmuchałam często nos, no to wiadomo jak się już bazylion razy po prostu ten nos wydmuchuje, no to po prostu tutaj się robi jedna wielka skorupa podrażniona, sucha. I ja sobie nakładałam ten krem właśnie tak troszeczkę gruby w formie takiej jakby maseczki i on mi po prostu tak pięknie tutaj nawilżał i tak łagodził to miejsce, więc jak macie ten krem i macie bazylion razy po prostu dmuchany nos, to mogę Wam polecić również jako taką po prostu maskę regenerującą tą okolicę. Widzimy, że ten krem się kończy, więc przygotowuję sobie już kolejny krem pod oczy na grudzień i będę używała tego od dr Ireny Eris z serii Authority. Jest to liftingujący krem pod oczy z takim fajnym dozownikiem, że tu się naciska, tutaj wychodzi z tego kopytka i można sobie tak smarować i używam tego, ponieważ jakiś czas go używałam i zaprzestałam go używać, bo chciałam po prostu zdenkować poprzedni kosmetyk, dlatego wracam do tego, bo jest po prostu otwarty. Ja nie lubię jak coś stoi otwarte i jest nieużywane, więc chciałabym zużyć ten, a też jest bardzo taki przyjemny, ale nie jestem w stanie zbyt wiele na jego temat powiedzieć, ponieważ aż tak długo go nie używałam, więc w tym miesiącu będzie pewnie wlatywał ten. Jeżeli chodzi o SPF, no to zostaje przy tym z Beauty of Joseon. No i maska, o której Wam mówiłam, też z dr Ireny Eris, Circology, całonocna maska, wspaniały kosmetyk. Mój mąż też bardzo ją lubi, bo on ma suchą skórę i wieczorem lubi sobie po prostu nałożyć tą maskę zamiast kremu, żeby po prostu poczuć taką, wiecie, takie nawilżenie, taką ulgę, więc bardzo fajna maska. Z pielęgnacji listopadowo-grudniowej to tyle. Przechodzimy sobie do podsumowania listopada, więc pokażę Wam kosmetyki, których używałam i tak na krótko, co o nich myślę. Zawalało mi pół biurka, więc zaczniemy sobie od palet. Paleta Bohema. Jej używałam głównie do takich codziennych makijaży, jak gdzieś tam się wybierałam, wychodziłam z domu, no bo to jest taka po prostu paletka idealna do tego. Uwielbiam ten cień, który jest właśnie takim fajnym cieniem. Jeden cień na całe oko, rzęsy i do widzenia. No jest prześliczny. Alfama się nazywa. No bardzo lubię tą paletkę. Wciąż jest to moja ulubiona neutralna paleta.
No i ten wielkolud Carnival paletka, też jedna z moich ulubionych palet, mega kolorowa, po prostu jest w niej totalnie wszystko. Nagrałam z nią odcinek, więc będzie również na kanale, troszkę inspiracji tą paletą, więc jakby wciąż ją uwielbiam, polecam i tak dalej. To przechodzimy do skóry. Krem BB od dr Ireny Eris, Clinic Way, bardzo, bardzo fajny, bardzo udany krem BB o takim troszeczkę nawilżającej formułę, ale też nie takiej mocno świetlistej, taki klasyk troszeczkę, bardzo przyjemny. Trzeba uważać na kolor, bo on ma tylko jeden, więc teoretycznie się dopasowuje, ale przypuszczam, że bardzo skrajnie jasne karnacje albo ciemniejsze tutaj no, nie dadzą rady jakby z tym kremem BB, znaczy krem BB nie da rady przy takich karnacjach, więc jest to taki, wiecie, troszeczkę okrojone, jeżeli chodzi o kolorystykę. Natomiast sama formuła, to jak się utrzymuje, bardzo spoko. Następnie testowałam podkłady Vision Cream Cover od Danessy Myricks. Mam tutaj dwa, żeby po prostu lepiej dopasować sobie odcień, ponieważ nie ma takiego idealnego dla mnie po prostu tutaj z tego, co mam. No i powiem wam, że jest taki love-hate póki co, bo z jednej strony genialnie kryje. To jest po prostu tak mocne krycie, że trzeba z nim mega uważać. W ogóle nie ma szans, żeby go nakładać gąbką, żeby go tak, wiecie, bezpośrednio, tak, wiecie, z ręki czy z czegoś. Najpierw trzeba go albo bardzo dokładnie rozprowadzić, albo właśnie najlepiej zmieszać z jakimś, wiecie, kremem, olejkiem, albo po prostu nałożyć bardzo minimalną ilość i jakimś pędzelkiem rozetrzeć, żeby po prostu tego produktu było malutko, bo jak się go nałoży mało, jest spoko, ale jak się go nałoży dużo, no to go po prostu widać, nie? Jest taka maska. Ale strasznie brzydko układał się u mnie ostatnio na nosie. Wiecie, no ja też się złuszczam przez te retinoidy, mam teraz katar, więc no jakby nie ma co się dziwić, że brzydko się układa, ale układał się jakby skrajnie brzydko, że po prostu aż bym się nie spodziewała czegoś takiego po drogim podkładzie, wiecie o co chodzi. Więc tak mi coś momentami nie gra z tym podkładem, muszę go jeszcze troszkę porozkminiać, może następnym razem. Korektor MAC Pro Longwear nie został przeze mnie użyty ani razu, bo on się nie nadaje generalnie pod oko, więc go wzięłam tak, żeby na przykład nałożyć na powiekę, wyrównać kolory, coś takiego, ale nie użyłam go ani razu. Korektor Clarins Instant Concealer, nigdzie niedostępny, ale wspaniały korektor i on przechodzi do kosmetyczki Grudnia, ponieważ tutaj nie mam żadnych nowości z korektorów i po prostu go denkuję, więc zostaje ze mną. Następnie puder Hean Cashmere. No nie lubię tego pudru, słuchajcie. Pewnie będę go używała, bo po prostu jest wygodne, kompaktowe opakowanie, które można, wiecie, na przykład zabrać ze sobą w podróż i tak dalej. Ale nie przepadam za efektem, jaki daje na skórze. Jest troszeczkę taki za pudrowy. Po prostu taka pudernica, no. Nie lubię. Natomiast ten Picobello, no jest po prostu wspaniały, przepięknie wygląda pod okiem, nie zostawia grubej warstwy pudrowej, troszeczkę rozjaśnia, więc nie wiem jak z ciemnymi karnacjami, ale u mnie wyglądał spoko. Bardzo fajny puder. Paleta Fenty Beauty Sun Stalker z bronzerami. Bardzo fajna paleta, ale uważam, że zdecydowanie albo dla make-up freaków, albo po prostu dla wizerzystów, bo widziałam ją nieraz w jakimś tam profesjonalnym kufrze i faktycznie do tego się fajnie sprawdza ze względu na różne tonacje tego produktu. Natomiast dla własnego użytku, dla jednej osoby, no to nie ma aż takiej potrzeby, żeby aż tyle odcieni mieć, szczególnie, że rozświetlacze te dwa są przyciemniające. Ten złoty to szczególnie przyciemniający, ale ten szampański też ma taką delikatnie przyciemniającą bazę, więc dla bardzo jasnych karnacji nie za bardzo. Róż z Romand. Wspaniały, cudowny, uwielbiam, przez to tak łatwo się aplikuje, przez tą taką półtransparentność jego. Idealny, przepiękny, cukiereczkowy odcień, no coś wspaniałego, piękne opakowanie, no uwielbiam, cudowny. Róż z Bobbi Brown, świetna formuła, taki bardzo kremowy, wysoko napigmentowany, przez to też niezbyt wygodny do używania na co dzień, ale odcień ma przepiękny, który imituje taki prawdziwy rumieniec. On zostaje ze mną, ponieważ go denkuję. Cienie w kremie od Glam Shopu, przez to, że miałam dwie palety, mnóstwo kolorów, to tych cieni nie użyłam. Użyłam raz tylko tego, gdzieś wychodziłam, po prostu zrobiłam sobie taką cienką kreseczkę, więc nie użyłam ani razu, ale uwielbiam tą formułę, bardzo przyjemne, trwałe, kremowe eyelinery. Lubię takie rzeczy, lubię takie bajery do makijażu i są bardzo fajne. Żel do brwi Han Lamination Brow Gel, świetny, mocno utrwalający, wciąż bardzo go lubię. On po jakimś czasie użytkowania, to już jest tak jakby końcówka, troszeczkę mi jakby zgęstniał, więc jest tendencja do powstawania większych glutków. Ja się ich pozbywam po prostu delikatnie, gdzieś tam dotykając brwi, wiecie, gołym palcem i nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o jego utrwalanie, kocham.
Kredka 3 w 1 z Lovely to jest Brow Creator. Bardzo ładny odcień. No taka wiecie po prostu, żeby na szybko sobie zrobić brwi, to jest w miarę spoko. Nie jestem jakąś największą fanką tego produktu, ale po prostu go dynkuję, więc zostaje ze mną. Maskara od Dr. Ireny Eris Extreme Volume. To jest chyba moja ulubiona maskara ever. Po prostu tak szybko można nią zbudować objętość. Przy żadnej maskarze mi się to nigdy nie zdarzyło. Ja lubię dużą objętość na rzęsach, ale zawsze to były, wiecie, dużo warstw, dużo powtórzeń, długi proces tuszowania rzęs, a przy niej naprawdę jest kilka ruchów i po prostu mamy już tą gęstość i później tylko dokładamy sobie drugą warstwę, że dla takiego, wiecie, ostatecznego finiszu, no po prostu uwielbiam tą maskarę i chyba też zostaje ze mną, mimo że mam tutaj dużo do przetestowania, to nie wiem, czy będę wszystkie otwierała maskary, więc na razie zostaje, uwielbiam tą maskarę. Maskara Vipera Pina Plush, bardzo ładny kolor, bo to jest taka niebieska. O, zobaczcie. Przepiękny odcień, fajnie się utrzymuje, bo też zdarzało mi się na trening nosić, jak to powiedzieć, że zdarzało mi się ją mieć na treningu, po prostu, bo się malowałam ileś tam godzin wcześniej i nie zmyłam się i mi się nie pokruszyło, nic nie podbijało, więc z trwałością spoko, ale żeby zbudować taką, wiecie, taką intensywną niebieskość i intensywne rzęsy, po prostu takie, wiecie, pogrubione, wydłużone, no to trzeba sporo warstw tej maskary nałożyć. Natomiast sam odcień, efekt jaki daje, jest bardzo przyjemny. Czarna kredka z Golden Rose zostaje ze mną, bo tylko tyle mi zostało i chcę ją zdenkować. I na koniec usta. Zaczynamy od tej konturówki z Sephory. To jest Lip Liner to Go, 18 Deep Brown odcień, taki ciemny bordeaux brąz, można powiedzieć. Bardzo fajna konturówka, taka klasyczna kremowa formuła, nie za sucha, nie za tłusta, nie za, jakby wiecie, taka rzadka, tłusta, dobrze mówię. Bardzo ładny odcień. Fajne, jak ktoś właśnie potrzebuje, tak wiecie, nie mieć takiej pełnej, wielkiej konturówki, bo tylko na przykład takiego odcienia używa sporadycznie, no to jest po prostu ideolo, żeby być w stanie zużyć. Konturówka z Glam Shopu, odcień Parawka. Ładny odcień, podoba mi się. Nie jestem jakąś wielką fanką konturówek z Glam Shopu, bo one są dosyć jasne. Ta jest akurat taka w miarę ok, ale ja zwykle tych konturówek używam jakby troszkę powyżej mojego konturu, a jak nakładam to one są bardzo jaśniutkie, bardzo delikatne. Natomiast sama formuła jest całkiem spoko. Te odcienie u mnie tak nie wszystkie pykły. Znaczy w zasadzie większość nie pykła, ale ten jest ok. Szminki Hean. Tutaj chyba nie muszę nic na ten temat mówić, co? No są po prostu przecudowne. 707 Desire, przepiękny odcień, taki na jesień, na zimę. Chyba mój ulubiony, jaki do tej pory używałam z takich ciemniejszych odcieni. Coś pięknego. 714 Desert Flower, piękny różo-beż, delikatnie ożywiający kolor ust, idealny na co dzień, do szybkiego nałożenia, bez lusterka nawet. Piękny odcień i nawet nie wiem, czy nie zostanie on ze mną też przez grudzień, ale to zaraz zobaczymy. Błyszczyk z Anastazji, bardzo przyjemny, kremowy, gęsty, ale nie ciężki. Chyba jest niedostępny, więc tutaj cóż mam więcej gadać. Szminka Romance Zero Matte Lipstick. To jest tak niesamowita formuła, tak wyjątkowa. Coś pięknego. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście takie, no wiecie, koreańskie makijaże, gdzie te dziewczyny miały takie piękne gradientowe usta, takie rozmyte, takie idealnie gładkie, takie po prostu przepiękne, to właśnie ta szminka daje taki efekt, tylko bez żadnych dodatkowych dodatków. Po prostu wystarczy ją sobie albo delikatnie wklepać, bo my jak ją wklepiemy, widzicie, to już się pojawia delikatnie pigment, a potem możemy sobie dołożyć więcej, żeby ten gradient sobie zbudować. I znów sobie, wiecie, doklepujemy, żeby tak sobie budować, wiecie, takie roztarte krawędzie, intensywniejszy środek, no i to jaki daje po prostu taki gładziutki efekt na ustach, jest przepiękna. Ma też niesamowitą formułę, bo jest taka sucha, ale śliska jednocześnie, bardzo ciekawa, przepiękna, no i ten odcień Evening, piękny. I na koniec ten Teens Romance. Trochę mało go używałam w tym miesiącu, żeby więcej na jego temat powiedzieć. Bardziej go używałam jako dodatek do mojego makijażu ust, czyli wiecie, nakładałam jakąś konturówkę albo szminkę i do tego dokładałam troszkę tego. Jest bardzo przyjemny, ale solo nie wiem, nie używałam aż tak dużo. No i przechodzimy do grudniowej kosmetyczki, tutaj będzie bardzo dużo nowości. Wiecie, ja nie jestem może jakimś wielkim influencerem, ale na kilku listach PR-owych jestem. I akurat się zdarzyło tak, że w listopadzie po prostu wszystkie te marki, na których listach jestem,
wysłałem mi paczki, więc jest tych nowości bardzo dużo, chciałabym je po prostu przetestować, sprawdzić, porównać i tak dalej. Więc wszystkie te produkty będą w kosmetyczce grudniowej. Jak czegoś będzie mi brakowało, to najwyżej dobiorę sobie już tak na bieżąco z wami, na żywo powiedzmy. Więc z poprzedniego miesiąca zostaje korektor, kremowy róż z Bobbi Brown, maskara od Dr. Ireny Ellis, kredka do brwi z Lovely i czarna kredka do oczu z Golden Rose. No i moja ukochana pomadka 714 z Hean. No i przejdźmy do tych nowości. Zaczniemy sobie od podkładów. Claresa Doll Up. Mieliście go okazję już zobaczyć na kanale w filmiku z testem tej marki. Bardzo, bardzo fajny podkład. Bardzo się z nim polubiłam, ale nie potrzebuję 3 kolorów. Wybiorę sobie jeden. Wybieram light medium. Zostaje ze mną w tym miesiącu. Dostałam również podkłady od marki Hean. To są Renew Hydrating Foundation. Kremowy podkład nawilżający, odżywczy, który ma wygładać, tuszować niedoskonałości, nadawać świetliste wykończenie. I dzisiaj go użyłam odcienia 02 Natural, który jest najjaśniejszy, który mam i był troszeczkę za żółty, za ciemny, ale generalnie minimalnie I can make it work. Wykończenie miał takie lekko nawilżające, krycie lekkie do średniego. Całkiem dobrze się zapowiada, ale muszę go jeszcze potestować. Mam aż 3 nowe pudry od Glam Shopu i słuchajcie, testowałam je wszystkie raz na live'ie, który robiłam na swoim Instagramie. Zresztą zapraszam was, jeżeli was jeszcze tam nie ma. Nie wiem, co robicie ze swoim życiem. I używałam każdego z nich na każdej, wiecie, tu jeden, tu drugi, tu trzeci. I jest wśród nich potencjał na mojego faworyta i na mojego ulubieńca w ogóle ever, ale muszę jeszcze je poużywać. Dzisiaj użyłam sobie gładzika i ja użyłam tego w waniliowym odcieniu, bo jest jeszcze brzoskwiniowy, który wydaje się trochę ciemny i tego się troszkę obawiam. I już wam mogę powiedzieć, że daje ładne takie nie za suche wykończenie, takie leciutko jakby świetliste, bardzo delikatnie, ale nawet ta wanilia delikatnie przyciemnia, delikatnie. Więc jak macie bardzo bladą skórę, uważałabym troszkę z tym pudrem. Mamy tu jeszcze Bingo, który ma być takim mocno utrwalającym i matującym pudrem oraz H2O, który daje taki mokry efekt na skórze, to znaczy mokre uczucie podczas aplikacji, ale ma być taki jakby utrwalający, ale niewidoczny na skórze. Do policzków mam 2 paletki do konturowania od Claresy, ciepłą i chłodną oraz mozaikowy bronzer prasowany z kolekcji kawowej z Glam Shopu. Tak się prezentuje i dzisiaj go użyłam. Ładny, raczej ciepły w tonacji, ale bardzo, bardzo ładny, pięknie rozcierający się bronzer. Glam Shop umie w bronzery, tutaj nie ma co gadać, więc te produkty zostają ze mną w tym miesiącu. Do brwi mam te 3 nowości od Claresy, które widzieliście w ostatnim odcinku, czyli bardzo mocno utrwalający żel, mydełko, którego używałam dzisiaj i pomada do brwi w odcieniu Light Brown 11. Mam 5 nowych palet, słuchajcie, może dużo, a może to dobrze. Paleta Bright Light z Claresy, którą widzieliście w ostatnim odcinku. Następnie mam paletkę Sensual Woman, której używałam dzisiaj do mojego makijażu. Bardzo przyjemna paleta, powiem wam, naprawdę. I jest tutaj taki bardzo ciekawy brokatowy cień, który też może się przydać nam, wiecie, na jakieś okolicznościowe tutaj makijaże, więc ta zostaje też ze mną. No i kolekcja kawowa z Glam Shopu, czyli 3 paletki kawowe, cappuccina, zimna mokka i miodowe latte. I jeżeli piszecie mi, że czytacie zawsze miodowe lata, to wiedzcie, że ja też. I zawsze jak patrzę na tą paletę, to śpiewam sobie w głowie no po prostu zbieżność nazw i nazwisk przypadkowa. Następnie, słuchajcie, mam strasznie dużo maskar i nie wiem, co z tym fantem zrobić. Muszę po prostu przemyśleć, których będę chciała poużywać albo potestować, albo coś tam. Tyle ich jest. Claresy używałam sobie w ostatnim odcinku, średnio mi przypasowała, nie wiem, co z nią będę robić, czy jeszcze jej sobie poużywam, potestuję, czy może dam mamie, bo wydaje mi się, że mojej mamie by pasowała ta maskara, więc na razie zostaje ze mną. Mam nową maskarę od Hean, która też się nazywa Sensual Mascara, tak jak paleta Sensual Woman. I tu jest tusz dodający niezwykłej objętości i lekkości. Tu mamy zaskoczenie. I mamy kolejne zaskoczenie, ponieważ innowacyjna elastyczna szczoteczka maksymalnie wydłuża, rozdziela i podkręca rzęsy, a wyjątkowo miękkie włosie nie podrażnia delikatnych okolic
oczu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale niektóre maskary, jak się je tuszuje rzęsy, to tak kłują nas przy nasadzie rzęs. Jestem ciekawa, czy właśnie ta maskara nie będzie tego robić, więc jestem jej mega ciekawa i już się tak przytkałam, że dajcie spokój. No i mam 3 nowe maskary od L'Oreal i one są tak fajnie podzielone, że tutaj mamy tak. Pro XXL Extension, czyli ma być efekt wydłużający. Tutaj mamy Pro XXL Lift, czyli mamy mieć efekt podkręcający i Pro XXL Volume, czyli pogrubiająca i myślałam, żeby może nagrać jakąś rolkę albo jakiegoś shorta z porównaniem tych maskar po prostu, bo może dla każdego coś się fajnego tutaj znajdzie. One mają 2 jakby strony, więc chciałabym je spróbować. Mój pies jakieś dziwne rzeczy robi. Dobra, przechodzimy dalej. Mam tutaj jeszcze 3 nowe eyelinery też z Hean. Ja mam akurat prześliczny flamingo, taki różowiutki. Tutaj taka butelkowa zieleń, opal green i pistachio, który jest takim właśnie coś między taka zielona perła, coś takiego. Więc takie eyelinery też tutaj lądują. A już pozostając przy eyelinerach, mam też oczywiście te z kolekcji kawowej z Glam Shopu. I tutaj mamy taki bardzo ciemny brąz, taki metaliczno-brązowo-złoto-różowy, coś takiego. Bardzo mocno błyszczący, perłowo-srebrzysto-szampański. Taki, co się trochę błyszczy na fioletowo, trochę na zielono. I taki jaśniutki na linię wodną. Ja dzisiaj używam sobie właśnie go na linię wodną i tu zrobiłam sobie takie delikatne ornamenty. Więc również te kolorki idą ze mną w tym miesiącu przez świat. Co ja gadam w ogóle. Mam też jeden bardzo ładny produkt. To jest cień w kremie, ale jeszcze go wam chyba nie pokażę. Tak się prezentuje. I przechodzimy do ust. No i tutaj błyszczyki Klaudia Cukier Puder i Claresa, więc te brokatowe i te zwykłe. Błyszczyków mi nie będzie brakowało w tym miesiącu na pewno. I mam też 2 przepiękne szminki z YSL. Ale są takie piękne i właśnie może nagram z nimi, wiecie, coś tam na Instagram, no bo te kolory to jest po prostu petarda. One się nazywają Rouge Pure Couture The Bold. I to jest numer 8. Fearless Carnelian. Zobaczcie, to jest idealny kolor na jesień. Taki właśnie lekko ceglana czerwień, coś takiego, no po prostu bajka. I tutaj numerek 10, Brazen Nude. No właśnie taki nude, troszkę wpadający w róż, troszkę wpadający właśnie w jakiś taki cegłę, brązo-pomarańcz. No jest mega ciekawe odcienie, przepiękne. Tutaj z tej strony bardziej widzę róż, a jak tak patrzę w podgląd i w lustro, to bardziej trochę pomarańcz. Przepiękne, no i to opakowanka, wiadomo. No YSL, co tutaj dużo gadać. No i teraz pomyślmy sobie, czy czegoś mi brakuje. Brakuje mi na pewno jakiejś konturówki do ust. Ja w ubiegłym miesiącu bardzo tęskniłam za moją ukochaną konturówką z Glam Shopu Mleczna Czekolada, więc pomyślałam, aby wrócić sobie do niej, bo kocham. Jakąś taką ciemniejszą może do tych szminek. Pomyślałam o tej, to jest Flip That Lip z Vibo, numerek 3. Taki troszkę brązo, ale troszkę pomarańczo-brąz. Taki ciepły brąz, no po prostu, więc pomyślałam, że może będzie dobry właśnie do tych szminek. Ale też mam mega ochotę na którąś z tych konturówek, one są w ogóle mega do siebie podobne. Tu jest Glam Shop Miss Dolcellita odcień Diana, a tu jest Hean Hypoallergenic 515 Anti-Crows. Pokażę wam może. Tu jest Hean 515 Antyczna Róża, a tu Glam Shop Diana. Ale zobaczcie, taka tonacja, taka podobna trochę. Tutaj widzę, że jest moja stara szpinka jeszcze pod spodem. Okej, ale podobne są dosyć. Ten jest troszkę bardziej różowy, czyli Hean jest troszkę bardziej różowy. Może tą Dianę sobie wezmę w tym miesiącu. No i słuchajcie, myślę, że to tyle. Mam tego wszystkiego aż po dziurki w suficie. Więc chyba mi wystarczy. Więc dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek wam się podobał, czy takie zestawienie połączone z podsumowaniem
makijażem i tym wszystkim Wam się podobało. Napiszcie, których nowości jesteście najbardziej ciekawi, zaintrygowani, żebym też wiedziała w przyszłych odcinkach w razie czego o czym wspominać, na czym się skupić i tak dalej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z moimi recenzjami, kosmetyczkami miesiąca i innymi wspaniałymi odcinkami, które tworzę na ten kanał. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Ciao!